całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon. Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego, dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 000 separatorów substancji ropopochodnych.
oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WOD-CAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarze Ecol Unicon. Ja nazywam się Paulina Marcinkowska i odpowiadam w naszej firmie za organizację właśnie webinarów. Przed nami jest kolejne spotkanie z cyklu Smart Eksploatator, a tematem dzisiejszego webinaru, tak jak Państwo zresztą też widzicie na pierwszym slajdzie, jak Państwo się rejestrowaliście, jest właśnie modernizacja pompowni i właśnie jak do tego podejść procesu, aby był on jak najbardziej efektywny. Bo jak wiemy, właśnie sprawne funkcjonowanie tych urządzeń ma ogromny wpływ na efektywność całego systemu WOD-CAN. I właśnie celem naszego dzisiejszego spotkania jest pokazanie, jak krok po kroku podejść do tego procesu, jak go przygotować, właśnie od przygotowania, od diagnozy, przez dobór technologii, aż po decyzje inwestycyjne. Nie zabraknie przykładów, a o to już zadba właśnie obecny ze mną Przemek Dębski, dyrektor handlowy w firmie Ecol Unicon, który też w branży jest od ponad pewnie 25 lat, też odpowiada za dział modernizacji właśnie obiektów, długo też kierował działem serwisu, więc te tematy są mu bardzo bliskie. Pewnie nieraz się złapiemy za głowę oglądając te zdjęcia, ale proszę wierzyć, zresztą Przemek to pewnie podkreśli kilkukrotnie, że te zdjęcia niestety są prawdziwe, tak, że niestety mogą zdumiewać, ale niestety tak to wygląda, jak odwiedzamy różnego rodzaju obiekty, czy je serwisujemy, czy właśnie konsultujemy pod kątem modernizacji. Zanim przekażę głos Przemkowi, to jeszcze tylko kilka ogłoszeń, że tak powiem, organizacyjnych. Gdyby były oczywiście jakieś problemy z głosem czy widocznością ekranu, proszę dawać znać. Spotkanie potrwa około godziny, ale też to zależy od Państwa tak naprawdę aktywności. Proszę na czacie na bieżąco wpisywać, czy Państwa refleksje, czy też pytania, odniesiemy się do nich, czy Przemek tak naprawdę odniesie się do nich na koniec, bo przewidzieliśmy właśnie taką część na sesję pytań i odpowiedzi. I oczywiście wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają dostęp do nagrania, więc tutaj w ciągu jednego dnia prześlemy Państwu na te adresy mailowe, z których się Państwo zarejestrowaliście. Dodam też jeszcze, że tutaj u góry na panelu, na ekranie powinni Państwo widzieć taką niebieską belkę. Zachęcam, jeśli byłyby jakieś tematy, które chcielibyście Państwo skonsultować indywidualnie z naszym zespołem, to jest taka możliwość jak najbardziej. Tam przyjdą Państwo, otworzy się Państwu formularz na naszej stronie internetowej. Po wypełnieniu podstawowych danych, ale też o krótko opisaniu problemu będziemy się kontaktować wtedy na indywidualne rozmowy, więc też jakby co cały czas tutaj ten dostęp dla Państwa do formularza jest. Z mojej strony tyle. Przekazuję Ci, Przemek, głos, a Państwu życzę wartościowego tutaj webinaru, czasu spędzonego z nami. Więc witam ponownie Państwa. Dziękuję, że zechcieliście wziąć udział w tym webinarze. Dziękuję, Paulina, za wstęp i cóż, rzeczywiście to jest tak, zanim przejdziemy do prezentacji, że około 25 lat dostarczamy systemy do transportu ścieków, głównie przepompownie, teraz tłocznie, o których też opowiem Państwu.
Firma w przyszłym roku będzie obchodziła jubileusz 30-lecia, więc myślę, że to jest też taki moment, żeby podzielić się naszym doświadczeniem właśnie w zakresie tych rozwiązań, które dzisiaj z większą intensywnością stosujemy właśnie gdzieś tam w modernizacjach. Ale zanim opowiemy o tym, jak należałoby podejść do modernizacji, jak ją zaplanować, proponuję Państwu może od tej dobrej strony pokazać dzisiaj, jak wygląda eksploatacja obiektów, jak prawidłowo wygląda eksploatacja obiektów starszych, jak mogą wyglądać urządzenia, które mają po 5, 10, 15, 20 lat. I później dopiero przejdę do tych skrajnych sytuacji, których jesteśmy świadkami właśnie podczas wizji lokalnych. Domyślam się, że u Państwa i wierzę w to, że w Państwa jakby obsłudze tych urządzeń i eksploatacji dochowujecie wszelkich starań tak naprawdę, żeby one wyglądały, te obiekty, tak jak te tutaj na zdjęciach. To są przykłady akurat z mojej Łodzi, bo stąd pochodzę. I zobaczcie Państwo, to są właśnie obiekty, które mają 5, 10, 15 lat. Jak przy prawidłowej eksploatacji, przy odpowiednim dozorze, przy odpowiednio wykwalifikowanych służbach posiadających odpowiedni sprzęt, mogą te obiekty tak naprawdę wyglądać. Więc jeżeli mówimy o takich obiektach, które są dzisiaj obiektami infrastruktury krytycznej, no to właśnie trzeba podkreślić tutaj, że takie większe miasta przeważnie mają te służby, które dbają o to, pilnują odpowiednich procedur i obiekty wyglądają tak, jak właśnie na załączonych obrazkach. To są obiekty na przykład sprzed 20 lat, które były tak naprawdę budowane lub modernizowane, tu już nawet nie pamiętam, ale 20 lat temu. I oczywiście widzimy ślady użytkowania, korozji, natomiast widzimy też, że teren jest ogrodzony, że włazy są zabezpieczone. Widzimy też pewnie tutaj element nowej szafy telemetrii, który był dostawiony, czyli tego wprowadzenia monitoringu w sieci, więc widzimy, że na obiekcie coś się dzieje. Tu kolejne zdjęcie takiego układu i tutaj są też, od razu powiem, to są tematy, które też jakby użytkownik w najbliższym czasie planuje, czy będzie planował modernizację tych obiektów, chociaż wyglądają tak dobrze. Ma plan na to, żeby je sukcesywnie gdzieś w ciągu następnych lat modernizować, dlatego że te układy oczywiście zużywają się, mamy kontakt ze ściekami, mamy kontakt z agresywnymi gazami, no więc obiekty 20-30-letnie, porównując tutaj do naszego samochodu chociażby typowego, no możemy sobie wyobrazić, na jakie sytuacje są narażone. Oczywiście też mówimy o uszkodzeniach mechanicznych. No i cóż, co sprawia może, że te systemy przestają działać efektywnie, że należy podejmować właśnie jakieś działania naprawcze. Tutaj macie Państwo taki przykład, bym powiedział, takiej trochę naszej byle jakości, która jeszcze ciągle funkcjonuje gdzieś w naszym społeczeństwie. To jest akurat przepompownia, która mimo chęci początkowych inwestora nie została zmodernizowana. Może ona nie wygląda tutaj tak tragicznie, ale warto powiedzieć, gdzie ona się znajduje. To jest teren szpitala, nie będę wskazywał jakiego, a ten chodniczek, który Państwo tutaj widzicie, to jest główne dojście do drzwi wejściowych, można powiedzieć, do tego właśnie szpitala. Może nie do izby przyjęć, ale takiej, gdzie tak naprawdę jest ruch pieszych. A obok, jak się Państwo zwrócicie uwagę, w prawym dolnym rogu leżą skradki i pozostałości, jakieś tutaj bandaże, no wszystko tego, co wpada do kanalizacji sanitarnej.
Pompownia jest obsługiwana, myślę, że cały czas, przez pompy generalnie górnicze, a nie pompy przeznaczone do pompowania ścieków sanitarnych, bo akurat takie były gdzieś dostępne, bo akurat taki konserwator stwierdził, że będzie to działać. No, układ generalnie działa na wężach strażackich zamiast na odpowiednio przygotowanych rurociągach. Szafa elektryki, tutaj ona jest odwrócona akurat, ale też mamy na zdjęciach, innych zdjęciach jej stan, w jaki sposób jest zabezpieczona przed jakby zewnętrzną ingerencją. I przypominam, obiekt strategiczny, szpital i obiekt strategiczny, kanalizacja, infrastruktura krytyczna. Więc, a tutaj już mamy następny taki przypadek. To jest właśnie obiekt, który już inwestor zdecydował się na jego modernizację. Jak Państwo się dobrze przypatrzycie, to zobaczycie tą przepompownię. Oczywiście powiem tak, tutaj konserwator radził sobie jak mógł. Ten obiekt w jakiś tam sposób funkcjonował, tym niemniej no, daleki był od takiej prawidłowej eksploatacji. No tutaj nie trzeba, że tak powiem, opowiadać, wystarczy popatrzeć na to, że zużyta pompa znajduje się obok szafy sterowniczej, jakaś tymczasowa wyciągarka do pomp. Oczywiście zamiast dwóch pomp, jedna pompa działająca, czyli nie dwie pompy działające naprzemiennie. Nie ma utwardzonego, ogrodzonego terenu, a jest to ostatnia końcowa przepompownia tłocząca ścieki do oczyszczalni. Więc obiekt no, generalnie w bardzo złym stanie. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo jakby zobaczyli, że te potrzeby naprawdę dzisiaj modernizacyjne są przeogromne, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mamy tak naprawdę 20, 25, 30-letnie obiekty. To po prostu fizycznie już jest naprawdę zniszczone, a jeszcze przy braku prawidłowej eksploatacji, z którą się jakby też u nas w firmie spotykamy, jeżdżąc na takie obiekty i weryfikując, no niestety to jest to, co Państwo widzicie jakby na zdjęciach. Takich zdjęć mamy jeszcze tutaj parę i one się będą powtarzały i tu widać wszystko tak naprawdę. Widać brak eksploatacji, widać to bałaganiarstwo w tej eksploatacji. Widać również to, że jak sobie przejdziemy tutaj, że tak naprawdę brakuje często użytkownikowi takiej podstawowej, elementarnej wiedzy inżynieryjnej. No już nie mówię o takiej typowej eksploatacyjnej, czyli prowadzenia jakiejś książki eksploatacji obiektu, czyszczenia tych obiektów regularnie z dużej ilości osadów, czy po prostu regularnego przeglądu tej instalacji elektrycznej, która no jakby jest niezbędna do pracy takiego układu. I tu mamy przykładowe zdjęcia wnętrz właśnie takich obiektów, które później podlegały modernizacjom. I proszę zobaczyć na przykład na to środkowe zdjęcie, tu są rzeczy niebywałe, tu wręcz po prostu stare rurociągi tłoczne są, jakby to nazwać, elementem, w którym peszle od instalacji elektrycznej były przepychane, bo tak było łatwiej dojść do pompy. Więc tu się po prostu, to tak naprawdę trzeba poczuć i zobaczyć na miejscu też bardzo często, żeby mieć to wyobrażenie o skali problemu. Bardzo często spotykamy się właśnie z taką podstawową rzeczą, która dzisiaj powinna być zabezpieczona na obiekcie, czyli włazem. To naprawdę nie są żarty, to są zdjęcia obiektów, które mają na przykład 7 metrów głębokości, średnicy 3 metry i przy niedziałającym układzie ciśnieniowym wypełnione ściekami na około 5 metrów. Także osoba dorosła, już nie mówię dziecko, nie ma praktycznie żadnych szans, jeszcze biorąc pod uwagę zagniwanie tych ścieków i gazy, które tam są, do tego, żeby przeżyć w takim środowisku, jeżeli wpadnie. Tu będzie takie zdjęcie, za chwileczkę Państwu pokażę naprawdę. No tutaj oczywiście ten brak eksploatacji jest widoczny chociażby w tym, że na wiosnę zobaczyliśmy w jednej z szaf podczas inwentaryzacji złożone, że tak powiem, jaja jakiegoś ptaszka. Oczywiście zdarzają się myszy, szczury, no tu gdzieś mamy na przykład szafę, która pewnie uległa jakiemuś mechanicznemu uszkodzeniu, natomiast no, zabezpieczenie tymczasowe i na tym się tak naprawdę rola
naprawcza i modernizacyjna skończyła. Na szczęście ten obiekt, od razu Państwu powiem, był przez nas zmodernizowany i w to miejsce postawiono nowa szafa sterownicza. Ale tutaj jest ten przykład właśnie po lewej stronie, jak widzicie Państwo, te przerdzewiałe włazy, nieogrodzony teren tej przepompowni i w oddali domy, no to po prostu widać, że no to jest o krok naprawdę tego tragedii od tego, żeby ktoś został porażony prądem lub utopił się w tych ściekach. Tu oczywiście jest zabezpieczenie licznikowe, widzimy w jakiej sytuacji jest, w jakiej szafie jest posadowiony ten licznik. Widzimy jeszcze jakieś fragmenty sterowania. Ta pompownia działała, tylko że no, też na szczęście namówiliśmy inwestora do modernizacji tego obiektu. No, takim też jakby naszym ulubionym obiektem do fotografowania są kominki antyodorowe, czyli to wyciąganie tak naprawdę komina jak najwyżej. No, nie powiem, że to nie działa, to działa, no ale są dzisiaj już nowsze technologie polegające przede wszystkim na tym, żeby neutralizować odory lub stosować urządzenia, takie jak tłocznie chociażby, które mają zamknięte zwierciadło ścieków i nie mamy do czynienia już z tak intensywnymi odorami. Oczywiście mamy biofiltry, mamy różne inne rozwiązania, no niekoniecznie trzeba budować te kominy na 6 metrów, bo czasami jak tak patrzyłem, to wydawało mi się, że inwestycja związana z wykonaniem tego komina i zabezpieczeniem go była dużo droższa niż zastosowanie filtra antyodorowego. No i teraz przechodząc tutaj, dzieląc się z Państwem też takim naszym doświadczeniem, które na pewno w 4-letnim okresie tutaj pracy przy modernizacjach, to co widzimy dzisiaj przy podejściu takiego naszego inwestora, i to powiem tak, to bywa różnie, i prywatnego, i publicznego, czy to będą wodociągi czasami, czy to będzie gmina, czy to będzie jakiś zakład przemysłowy ze starzejącą się infrastrukturą. Spotykamy się na etapie na przykład jakiegoś postępowania z takimi podstawowymi podstawowym, nazwijmy to, brakiem danych. I tutaj wymieńmy, niewystarczająca dokumentacja przetargowa. To jest takie szerokie hasło. Ale ono tak naprawdę mniejszym elementem, ponieważ źle opisana specyfikacja i dokumentacja przetargowa powoduje, że my jako wykonawca, potencjalny generalny wykonawca, czy podwykonawca, czy dostawca technologii, no tak naprawdę bywa, że nie wiemy do końca, czego użytkownik od nas oczekuje. Braki w dokumentacji, programach funkcjonalno-użytkowych, projektach. Widać często niestety, że też te programy funkcjonalno-użytkowe nie są pisane indywidualnie pod daną inwestycję, tylko coraz częściej wykorzystane jakieś zasoby, coś skopiowane, coś przeklejone z jakiejś innej dokumentacji. To się w ogóle nie zgadza później z rzeczywistością. Nie zawsze dzisiaj zamawiający przewiduje wykonanie takiego audytu czy inwentaryzacji stanu istniejącego. Często już tutaj szczególnie mowa jakby też o wodociągach czy o gminach mamy do czynienia z brakiem czytelnych wytycznych projektowania i eksploatacji i oczywiście zaniżone budżety, bo to jest też tak, że bardzo często jakby rozumiejąc Państwa też, że dysponujecie środkami publicznymi bardzo często i one są w jakiś sposób ograniczone, ale my na przykład spotkaliśmy się z tym, że po takich rozmowach właśnie, po konsultacjach i po wyjaśnieniu pewnych kwestii, już tak nazwę to kolokwialnie face to face z użytkownikiem, okazywało się, że mogliśmy zmniejszyć ilość planowanych modernizacji, tak żeby się w tym budżecie zmieścić, czyli na przykład z 20 robiliśmy, nie wiem, 10, ale robiliśmy je dobrze już według wytycznych, które gdzieś tam wspólnie uzgodniliśmy sobie z zamawiającym. Więc to jest bardzo ważne, żeby też zamawiający tak naprawdę ten budżety dzisiaj kroił na miarę, powiem. Bo to jest tak, że czasami pozyskuje jakieś środki, mija na przykład rok czy 2 lata, sytuacja się zmienia, również tych obiektów, bo ulegają dalszej destrukcji i ten zakres już jest inny po prostu. Jest dużo większy do wykonania, do zrobienia.
Nierealne czasy oczekiwania realizacji. Tak, to też się z tym jakby często spotykamy, że zamawiający podchodzi do tych robót w taki sposób, bym powiedział, ewidentnie wcześniej nie miał z tym do czynienia i wydaje mu się, że taka modernizacja to jest coś takiego, jakbyśmy powiedzmy wykonali dzisiaj nowy obiekt, a bardzo często modernizacja wiąże się z dłuższym terminem realizacji niż wykonanie nowego obiektu, no, ponieważ tam wchodzą w grę pewnego rodzaju uzgodnienia, które trzeba poczynić z zamawiającym, z użytkownikiem drogi. Często też brak jest odpowiedniej dokumentacji, więc trzeba, nie tak jak w przypadku nowego obiektu, zaprojektować dopiero takie rzeczy, czyli uzyskać wszystkie pozwolenia. Więc w 3 miesiące samo pozwolenie na budowę, no będziemy czekać na tą decyzję, czy na zgłoszenie. To też jest inna kwestia, że tak naprawdę różnie realizujemy tę modernizację. Sama modernizacja nie istnieje chyba w prawie budowlanym, taka nazwa, więc to też często inwestorzy podchodzą do tego różnie. Raz realizujemy to na zgłoszeniu, raz na pozwoleniu na budowę, a raz w ogóle jako remont. Więc to też jest kwestia taka, żeby zawsze dobrze się, że tak powiem, zastanowił inwestor, jakie ma oczekiwania, na jakim procesie chce realizować taką inwestycję. Brak obligatoryjnej wizji lokalnej, no powiem Państwu, że kilkadziesiąt tych pompowni modernizujemy rocznie. Oczywiście dostarczamy nowych dużo więcej. Natomiast zdarza nam się, że są przetargi bez obligatoryjnej wizji lokalnej. No nie wyobrażam sobie realizować i położyć, że tak powiem, cenę w przetargu bez zobaczenia tego obiektu na żywo, bez porozmawiania z eksploatatorem i z użytkownikiem, jakie są problemy konkretnie tego obiektu, a tego najczęściej w dokumentacji Państwo nie zobaczycie. Więc to są takie błędy, które jakby, czy nawet nie wiem, czy to błędy, czy to są po prostu takie braki, bym powiedział, gdzie my jako potencjalny wykonawca takich robót, no spotykamy się z tym. I oczywiście w takim bardzo skróconym zakresie, w takich najważniejszych punktach teraz pokażę Państwu, jak staramy się podejść do tego planowania i do tej modernizacji, już bez podziału oczywiście na etapy, bo tutaj chcąc być dokładnym musiałbym troszeczkę rozróżnić te etapy, czyli pokazać, jak to jest, kiedy w ogóle robimy taką pierwszą wizję i audyt dla potencjalnego inwestora. Inaczej trochę przygotowujemy się wtedy, kiedy już jest przetarg i kiedy mamy określone dane. Natomiast są takie pewne prawidła, które należy uwzględnić przy planowaniu modernizacji, takie naprawdę must have, najważniejsze. I cóż, po pierwsze wizja lokalna. I bez względu na to, czy zachęcam do tego bardzo gorąco. Jak Państwo przygotowujecie się do takiej modernizacji, jest gro firm, myślę, my też taką usługę świadczymy, zaproście nas na tym etapie. No, my też nie mamy jakby nieograniczonych zasobów, ale postaramy się pomóc w zakresie samego podejścia do tej modernizacji. Wskazania Państwu może troszeczkę drogie. Ja wiem, że na pewno na tym spotkaniu są fachowcy, którzy świetnie sobie radzą z takimi rzeczami, ale patrząc na skalę problemu, no mówię o tym, że naprawdę warto skorzystać też z naszych takich doświadczeń, bo możemy parę rzeczy fajnych podpowiedzieć. No przede wszystkim ta wizja lokalna, to zobaczenie tego terenu. Pamiętajmy, że pracujemy na żywym organizmie, bo taka pompownia pracująca gdzieś w terenie jest obiektem, który gdzieś odprowadza te ścieki, od kogoś je odbiera. Więc trzeba w odpowiedni sposób oczywiście na takiej wizji lokalnej od razu zaplanować sobie gdzieś tam to tymczasowe pompowanie tych ścieków i zabezpieczenie, czy to będzie WUKO, czy to będzie jakaś
pompa zewnętrzna, czy tymczasowa pompownia, czy inwestor zdecyduje się wręcz na modernizację polegającą na zakopaniu nowego korpusu, do którego też będę namawiał w dalszej części prezentacji. Więc naprawdę dużo daje, pokazuje nam pewne rozwiązania też już wtedy, które użytkownik posiada, których nie chce zmieniać, bo jest przyzwyczajony do pewnych rzeczy. My potrafimy później tą technologię dostosować do jego potrzeb, namawiając go oczywiście na pewne zmiany, bo też wiemy, co jest jakby w tym trendzie takim technologicznym dzisiaj. Natomiast zawsze postaramy się przy takiej wizji też posłuchać tego eksploatatora. Bardzo cennym źródłem dla nas na przykład jest czasami, bym powiedział, bezpośrednio ta osoba, która obsługuje ten obiekt, czyli ten technik, który tam powiedzmy zna tą pompownię, zna jej problemy, konkretnie tą, bo zaraz ta następna obok pompownia może mieć zupełnie inne. Więc taka wizja daje nam bardzo dużo informacji o obiekcie. O, tutaj wizja lokalna, jeszcze taki fajny slajd, bo tu na jednym z kontraktów zderzyliśmy się z danymi, powiedzmy, z geoportalu, to też sobie tam za chwilę jeszcze o tym powiemy, ale też z jakimiś tam koncepcjami rozwiązań, z rysunkami i domierzyliśmy sobie w pierwszej fazie po prostu dalmierzem laserowym do dna, wypompowując tam powiedzmy ścieki, zakładając jakieś tam 10 centymetrów i to się okazało. Okazało się, że nie mogliśmy tak naprawdę do końca się dobić do dna, dlatego że dno pompy sobie tam powiedzmy zrobiły jakąś taką przestrzeń do pompowania i do gromadzenia ścieków, taki lej. Natomiast tu po zewnętrznych jakby krawędziach to było 60 cm twardego osadu, takiego, że nawet wóz ascenizacyjny sobie w tej pierwszej fazie nie poradził i musieliśmy zmienić trochę jakby strategię działania i podzielić te roboty na to, że jednak ten wóz będzie musiał pojechać, nie tylko wóz, ale będą musieli zejść ludzie tak naprawdę z łopatami i wybrać fizycznie te nieczystości stałe, które się tam zgromadziły, więc często na etapie przetargu użytkownik nawet nie wie, no, z czym ma do czynienia tak naprawdę na tym obiekcie, jeżeli jest bardzo zaniedbany. No ale tutaj mam nadzieję, że nam się wszystko uda w tej realizacji, bo jesteśmy tuż przed. Tutaj co mamy jeszcze, co podczas takich wizji często też jakby uzyskujemy. Każda informacja historyczna o takim obiekcie, również ta dokumentacja jest dla nas ważna. Po prawej stronie widzicie Państwo taki dosyć stary rysunek, on jest troszeczkę słabej jakości tutaj zeskanowany, ale powiem tak, stare projekty były bardzo dokładnie robione. Stare mówię takie 20-25 lat temu, 30 lat temu. Naprawdę śmiało możemy się opierać na tych rzędnych, które tam są, oczywiście jeżeli obiekt w międzyczasie już nie był modernizowany. A te rzędne są oczywiście dla nas bardzo ważne, bo dzięki nim my też możemy sobie w jakiś sposób dobrać później odpowiednie rozwiązania do przeprowadzenia takiej modernizacji. Więc zbieramy takie informacje od użytkownika. Weryfikujemy sobie o tyle, o ile te rzędne są na geoportalach, właśnie istniejące rzędne, istniejące długości rurociągów tłocznych, średnice rurociągów tłocznych. No niestety nie jest tak, że jesteśmy jakby pokryci tutaj informacjami w 100% i bardzo często te rzeczy trzeba gdzieś tam domierzać w terenie, dlatego może być czasami potrzeba na takiej modernizacji poproszenia jednak geodety o wsparcie, ale to się, że tak powiem, też wtedy weryfikuje, czyli też patrzymy na te mapy, patrzymy na stare mapy, patrzymy na nowe, jesteśmy na tej podstawie w stanie wtedy oszacować, co my możemy tam zrobić, jakie pompy możemy zastosować, bo w takim okresie na przykład pracy pompowni 20-30-letniej bardzo często pompy są zamieniane też, to też się z tym spotykamy. Z jednego obiektu są przekładane do drugiego, gdzieś tam coś pasują mocowo, jakoś tam to pracuje, natomiast nie są dobierane na punkt pracy. I z tym się też jakby spotykamy. Oczywiście po zebraniu takich wszystkich danych gdzieś tam powstaje sobie taki odręczny nasz szkic podsumowujący jakby problemy, podsumowujący dane, które posiadamy i do tego też zachęcam jakby Państwa przy tworzeniu takich planów modernizacji. Oczywiście my też Państwa możemy w tym wesprzeć.
robimy sobie wtedy taki szkic i tak naprawdę z takiego szkicu też nam pewne rzeczy wychodzą, braki albo wyjaśnienia, które musimy sobie gdzieś tam dokonać. I po takim właśnie szkicu spotykamy się często gdzieś tam z inwestorem. Fajnie, jak to jest taki właśnie świadomy inwestor, eksploatator, i ustalamy z nim tak naprawdę właśnie te szczegóły potencjalnej modernizacji. Czyli ustalamy, czy to ma być pompownia, czy to ma być tłocznia, czy to ma być sucha pompownia, jakie pompy stosują, jakiego producenta, jakie u nich się sprawdzają, jakie może konkretnie sprawdzają się na tym obiekcie, rodzaje materiału rurowania, to też jest ważne, czy PE, czy stal 304, czy 316. Ustalamy pewne rzeczy i tutaj przy tym rurowaniu od razu Państwa też zachęcę do tego, bo też chciałbym rozwijać w przyszłości, czy w modernizacjach, czy w nowych obiektach materiał, jakim jest PE. Chciałbym, żeby coraz więcej rurowania i armatury było wykonane z tego, i nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo w wielu Państwa wodociągach no jednak funkcjonuje ta stal nierdzewna i patrząc na to, patrząc na takie na przykład doświadczenia eksploatacyjne i takie właśnie modernizacyjne, widzę, że to PE no, sprawdza się bardzo dobrze w kontakcie ze ściekami. Jakby widzimy, że ta agresywność ścieków jest powiedzmy na tyle duża, że te elementy stalowe ulegają korozji, a PE czasami wyglądają po umyciu praktycznie jak nowe. Więc też będziemy tutaj starali się, poszukujemy też chętnych, którzy chcieliby zmodernizować swoje obiekty właśnie w technologii PE. Stąd też Państwu pokażemy później tłocznie. Też wykonujemy tłocznie z PHD. Zastosowanie armatury. Tu też oczywiście macie Państwo swoje przyzwyczajenia, czasami stany magazynowe i tak dalej. Jesteśmy w stanie wtedy jakby w takiej modernizacji zaplanować dokładnie taką armaturę, jaką Państwo chcecie. Możliwość zastosowania systemu monitoringu. No oczywiście tutaj albo się wpinamy w Państwa monitoring, albo proponujemy swoje rozwiązanie Boomerang Smart, które Państwo widzieliście też na tej zajawce naszej na początku w firmie. Coraz więcej użytkowników, zwłaszcza w gminach, tam gdzie modernizujemy obiekty, nawet nie myśląc na początku o tym monitoringu, w trakcie modernizacji no prosi nas o takie rozwiązanie, żebyśmy zaproponowali i pokazali, jak to działa, i powiem szczerze, że tutaj jakby fajnie, bo to się sprawdza też, jak popatrzą sobie w ten monitoring, zobaczą na te urządzenia, zobaczą jego funkcjonalność, no to jest często tak, że proszą, żebyśmy zainstalowali ten monitoring na pozostałych obiektach. Oczywiście rodzaj włazu, tu też są różne preferencje. Pamiętajmy, że z mojego punktu widzenia właz musi być tylko taki, żeby swobodnie móc w przypadku przepompowni wyjąć na zewnątrz pompy i armaturę. Natomiast są też różne preferencje. Jedni wolą kwadratowe, drudzy okrągłe, jedni wolą z kwasówki, drudzy wolą z PE, także tutaj jedni wolą żeliwne, także też dostosowujemy się tutaj do potrzeb klienta. No i rodzaj wentylacji to też jest oczywiście dosyć ważne. No, my w standardzie, że tak powiem, dajemy pewne zabezpieczenia antyodorowe, tym niemniej może mieć zupełnie inny użytkownik i wtedy też jesteśmy w stanie dostosować się do jego rozwiązań. I oczywiście po tym wszystkim, jak już porozmawiamy sobie, jak już powstanie ten szkic, zobaczymy sobie tą wizję lokalną, no to powstaje już taki rysunek uzgodnieniowy nasz, szczegółowy. W przypadku tłoczni bardzo często w technologii 3D, tak żeby użytkownik też mógł sobie zobaczyć to w takiej technologii. I dopiero tak naprawdę przygotowana dokumentacja no daje nam podstawę tego, że wiemy, co wyceniamy i wiemy, co zrealizujemy. Tutaj dochodzi oczywiście jeszcze element szczegółowy sterowania, bo tak by skupiłem się na tych mechanicznych rzeczach, ale oczywiście sama szafa sterownicza może być wykonana w standardzie zamawiającego. My mamy swój jakby standard, natomiast który proponujemy. Natomiast wielu użytkowników jest przekonanych co do słuszności swojego standardu i my jesteśmy się w stanie wtedy naszym działem automatyki dopasować do
do tych rozwiązań. Ale te wszystkie rzeczy muszą być ustalone właśnie na etapie najlepiej przed podjęciem decyzji o modernizacji. I do tego naprawdę Państwa gorąco zachęcam, czyli do tego kontaktu właśnie z nami. Tutaj kilka takich przykładów realizacji obiektów. I tu możecie Państwo zobaczyć, tak? Sobie porównując te rozwiązania, które widzieliście wcześniej, czyli brak ogrodzenia, brak kostki, utwardzenia, które jest niezmiernie ważne też dla eksploatatora, żeby mógł sobie po prostu bezpiecznie poruszać się w tej przestrzeni tutaj, mógł wyjąć spokojnie pompę, mógł coś wyczyścić, mógł potem zgarnąć te nieczystości, które będą, tak żeby to nie wsiąkało w ziemię w sposób bezpośredni. Więc to są już rozwiązania nasze, które zastosowaliśmy przy modernizacjach takich rozwiązań. Tutaj nawet jest zdjęcie, to po prawej stronie, jak Państwo sobie przypominacie, to zdjęcie takich przerdzewiałych włazów i domów w oddali, to jest chyba to zdjęcie, tylko jest troszeczkę inne ujęcie zmodernizowanego obiektu. Nie zawsze użytkownicy oczekują od nas też wygrodzenia terenu. Oczywiście my w zależności od tego postępowania, czy to jest przetargowe, czy jakieś tam z wolnej ręki, czy umówione z inwestorem na zasadzie zlecenia, to my tego typu obiekty wykonujemy pod jego dyktando, czyli jak mówi nie grodzić, to nie grodzimy, no bo nie ma obowiązku grodzenia tego układu. Natomiast zawsze zalecamy jednak jako firma wygradzanie tych obszarów, gdzie mamy do czynienia właśnie z infrastrukturą, zwłaszcza infrastrukturą krytyczną. Tu widzimy też w tym roku zmodernizowany obiekt, chyba w Lesznowoli, z tego co pamiętam, i widzimy jak to wygląda przed, jak to może wyglądać po modernizacji, czyli widzimy zupełnie jakby inną jakość, inny efekt. Ja tutaj Państwu nie będę, że tak powiem, pokazywał zdjęć wnętrz, bo to zdjęcie, które tutaj Państwo widzicie, pompowni, która była przeznaczona do modernizacji, to jest stan idealny praktycznie i wiele miejsc, w których my żeśmy wykonywali taką modernizację, to nie posiadało chociażby drabiny, nie posiadało włazów, posiadało jedną pompę, a czasami zamiast rurociągu tłocznego był wąż strażacki. Więc takie zdjęcia już nie będę Państwa jakby katował, ale takie zdjęcia posiadamy. Efekt końcowy ma być przyjazny dla użytkownika, czyli musi być, w zależności oczywiście od wysokości i możliwości, pomoc pośredniej, muszą być włazy i zasuwy na odpowiednim poziomie, musi być element do płukania instalacji, no oczywiście nowe pompy, cała elektryka, zabezpieczenie, uziom, wszystko wykonujemy jakby tak, żeby to było bezpieczne dla potencjalnego użytkownika. Kolejne zdjęcie z kolejnej modernizacji, kostka, ogrodzenie, miejsce pod żurawik, tu też zalecamy zawsze stosowania stopy pod żurawik, a nie całego żurawika, bo żurawiki bywają, zwłaszcza gdzieś w odległych miejscach, towarem chodliwym póki co, więc wystarczy tylko stopa i przekładanie tak naprawdę żurawika w zależności od tego, czy potrzebujemy wyjąć te pompy, czy nie. Więc te wszystkie rzeczy oczywiście to są do uzgodnienia z klientem, jak klient będzie chciał żurawik, będziemy stosować żurawik, tylko że ten żurawik może za chwilę zniknąć. Tu kolejna taka modernizacja pokazująca właśnie stan poprzedni i stan zrealizowany, to są zrealizowane w tym roku zadania tu gdzieś blisko domu, czyli widzimy, poprawia się również jakby trochę ta architektura wokół, bo troszkę ładniej to wygląda, przede wszystkim zawsze powiem bezpieczniej. I kolejny slajd, także widzicie, że tutaj no można zmienić troszeczkę to otoczenie, można poprawić, ale przede wszystkim najważniejsze, że zwiększamy bezpieczeństwo tej naszej infrastruktury. Czasami jest tak, że z użytkownikiem też, jeżeli coś jest dobrego, czyli jest dobre ogrodzenie, jeszcze trwałe, to umawiamy się, staramy się nie zniszczyć go przy modernizacji, tylko zostawiamy to, co było, no bo po co zamieniać jakby coś, co jeszcze funkcjonuje, więc to też są takie elementy, które są jakby nie było elementami kosztowymi, więc dobrze je po prostu uzgodnić wcześniej z zamawiającym, tak żeby część rzeczy, która da się wykorzystać tak naprawdę, no wykorzystać ponownie. To wszystko, mówię, zależy też od budżetów zamawiających. Tu mamy
Kolejne wyremontowane wnętrza, także możecie sobie zobaczyć Państwo, że to praktycznie po takiej renowacji bardzo często wygląda jak nowe. Czasami, to znaczy to w zależności też od korpusu, z którym mamy do czynienia, bo już dzisiaj mogę powiedzieć, że modernizowaliśmy przepompownię chyba we wszystkich możliwych korpusach. W korpusach stalowych, bo nie wiem, czy Państwo się z tym zmierzyliście, ale są takie, wbrew pozorom jeszcze całkiem w dobrym stanie po tylu latach, w zbiornikach PEHD, w zbiornikach betonowych, w zbiornikach z polimerobetonu, więc i zbiornikach z żywic poliestrowych. One mają różne specyfiki, różnie się starzeją, natomiast do wszystkich już dzisiaj jakby poznaliśmy technologię naprawy, czy ubytków, czy jakiegoś zabezpieczenia. Niektóre nie potrzebują, niektóre potrzebują gruntownych remontów, a czasami zdarza się, że wymiany całego korpusu przy modernizacji. Takie też tematy realizowaliśmy. No i teraz przechodzimy też do tego naszego clue, czyli do tłoczni ścieków z separacją części stałych, ale tak naprawdę w takiej małej prezentacji, czy to jest dobry produkt do modernizacji. I ja się przekonuję i będę Państwa namawiał do tego, że wszędzie, gdzie dysponujemy sensownym budżetem, gdzie mamy takie możliwości terenowe lub w zbiorniku, powinniśmy dzisiaj już zastanowić się nad modernizowaniem obiektu z przepompowni na tłocznię. No to jeszcze są, powiedzmy tutaj tak na szybko podsumujemy, mamy trzy rodzaje tego tłoczenia ścieków, czyli mamy właśnie pompownie suche z separacją części stałych, czyli tłocznie nasze ścieków, no ta nasza pompownia mokra, czyli z otwartym zwierciadłem ścieków i pompownia sucha. I dlaczego akurat namawiam może nie w każdej przepompowni, ale w takiej, która stwarza nam jakieś problemy większe ze skratkami, z antyodorowością, znaczy z odstosowaniem odoru, z długim tłoczeniem ścieków. Jeżeli mamy i dysponujemy nawet starym korpusem, oczywiście tutaj jest warunek, że musimy mieć dosyć wysoko ustawiony względem dna kanał dolotowy grawitacji, to będę namawiał Państwa do stosowania modułów tłoczni, spróbowania zmierzenia się z tym, czy taki moduł da się wpasować, głównie ze względów eksploatacyjnych, ale to sobie za chwilkę powiemy. Bo jakie są tak naprawdę różnice dzisiaj między przepompownią a tłocznią? Jeżeli mówimy o przepompowni, no to bym powiedział, że tutaj dosyć prosta jej konstrukcja, bo Państwo wiecie, no pompownia to nie jest nic skomplikowanego. Pompy, armatura, zawory i tyle, tak? I tutaj to i szafa sterująca już w zależności od potrzeb, tak? Ale nie zabezpiecza nam tutaj w 100% pompownia takiego bezpieczeństwa eksploatacji użytkownika. Ja uważam osobiście, patrząc też tak przez pryzmat tych lat przepracowanych, że coraz mniej ludzi będzie chciało pracować tak naprawdę w tej trudnej atmosferze ścieków i gazów, a no jednak tłocznia zamyka to zwierciadło ścieków i ogranicza dostęp personelu właśnie obsługującego do kontaktu z tym ściekiem. I to jest naprawdę coś, co może dzisiaj jest jeszcze pomijane, dopóki jeszcze są pracownicy i ludzie, którzy się tego nie boją, ale weźmy pod uwagę i wyobraźmy sobie młodsze pokolenia dzisiaj, które za chwilę będą miały tego typu obiekty jak przepompownie eksploatować. Myślę, że to możemy mieć za chwilę też problem z tym, że część ludzi nie będzie chciała w takim środowisku pracować. A póki co, patrząc nawet na AI, to chyba właśnie ten hydraulik będzie ostatnim elementem zastąpionym przez AI. Więc naprawdę warto to rozważyć, myśląc o budowie kanalizacji, o modernizacjach sieci
że tą sieć budujemy na następne 20-30 lat i zadać sobie pytanie, czy ktoś jeszcze będzie chciał w takim środowisku pracować i czy będziemy na pewno mieli odpowiednie zasoby do tego, żeby pracować w takim środowisku. Ta uciążliwość podczas eksploatacji i kontakt z medium będzie moim zdaniem w następnych latach kluczowe do tego, że ktoś będzie chciał pracować w tych przysłowiowych wodociągach lub nie. Więc warto na to naprawdę zwrócić uwagę, bo jest to dużo bezpieczniejsze dzisiaj urządzenie, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę biologiczną, bym nazwał. No i oczywiście takim podstawowym elementem, gdzie warto jest tą tłocznię, brać tłocznię pod uwagę w zastosowaniu, no to jest oczywiście osiedle mieszkaniowe, gdzieś centrum miast, gdzie chcemy ukryć ten ściek, gdzie chcemy maksymalnie ograniczyć odorowość, niezawodność tego systemu i mniejszą tak naprawdę częstotliwość zapychania się pomp. Czyli aglomeracje miejskie, osiedle mieszkaniowe, obszary o małej gęstości zaludnienia, czyli tam, gdzie z kolei mamy odwrotną sytuację, gdzie mamy mało ścieków, ale na przykład długie rurociągi tłoczne i dochodzi do procesu zagniwania tych ścieków. Tłocznia też będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ będziemy w szybszy sposób mogli przetransportować te ścieki na dłuższe odległości, ograniczając emisję jakby tych zapachów na zewnątrz. No i oczywiście zróżnicowanie, kształtowanie terenu, bo tutaj mówimy o tłoczeniu na znaczne odległości. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, tak, takie zalety zastosowania tego rozwiązania, to możliwość serwisowania jednego zabiegu podczas pracy urządzenia i teraz mówimy o tym, że nie musimy wchodzić w masce tlenowej do przepompowni, jeżeli ona się nam nie będzie chciała gdzieś wypiąć, tylko po prostu wchodzimy do czystego, w miarę czystego sanitarnie obiektu. Pokażę później tam Państwu na zdjęciach takie fajne zdjęcie, które to pokaże. Szybki, łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części. Tutaj od razu uczulę, to wszystko zależy też od tego, w jakiej średnicy korpusu zastosujemy ten element. Nie zawsze da się spełnić oczekiwania użytkownika, że ten komfort pracy nawet w tłoczni będzie bardzo dobry, jeżeli średnica korpusu tego zewnętrznego naszego w jakiś sposób ogranicza nam możliwość dopasowania modułu. Więc czasami bywa ciasno, ale na pewno czysto. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość, to zawsze będę namawiał przy tłoczni do jak największej średnicy korpusu zewnętrznego, tak żeby rzeczywiście poprawić tą eksploatację. Tłocznia ma tę przewagę też, że możemy przy zapewnieniu odpowiednich otworów, że tak powiem, wejściowych, można zastosować ją nawet w budynku wewnątrz. I moduł tłoczni wtedy możemy też zastosować gdzieś wewnątrz budynku na etapie nawet budowania, tylko pamiętajmy, że musimy też zapewnić możliwość jego wyjęcia tego modułu później chociażby z piwnicy czy jakiejś dolnej kondygnacji. Niższe koszty eksploatacji, no to oczywiście tak, tutaj zawsze przy stosowaniu rozwiązań tłoczni mamy oszczędność na tym, że możemy zastosować pompy o mniejszej mocy, czyli mniejsze zużycie energii. Redukujemy tą ilość awarii pomp przez to, że pompy są zabezpieczone tak naprawdę separatorami części stałych, co w konsekwencji jakby daje nam właśnie też ten niższy ślad węglowy, czyli też się tym możemy wtedy pochwalić. Ale tym kluczowym też zawsze będę podkreślał jest ten brak uciążliwości odorowej, nie tylko tej bieżącej, ale tej również, która jest wynikiem chociażby takiej bieżącej eksploatacji, czyli wchodzimy, otwieramy, no i nagle buch z pompowni na całe osiedle, mamy do czynienia z odorem, a tutaj w tym przypadku, jeżeli mamy zamkniętą tłocznię, no jest zdecydowanie mniej tych zapachów. No i kilka realizacji tłoczni, bo to też warto wspomnieć, że to są ilości dzisiaj, one rosną z roku na rok stosowanych i nowych, i modernizacyjnych, czyli tam, gdzie dostarczamy na modernizację i nowych tłoczni. Taka największa tłocznia, którą realizowaliśmy, to jest to 320 m3 na godzinę, ale to jest taka, bym powiedział, na papierze dana, natomiast przy pomiarach wyszła nam nawet możliwość transportowania 360 m3 na godzinę, także to są dosyć już spore ilości.
Tutaj kolejna 310 to są takie duże obiekty, ale też mamy jakby w swoim już portfolio dzisiaj mniejsze rozwiązania o mniejszych średnicach i to też, co Państwa będę namawiał do stosowania, do projektowania, do modernizowania, to są układy pompowni właśnie z PE, czyli z tego materiału, który też bym Państwu chciał podpowiadać i kierować trochę Państwa, bo jest niesamowicie wytrzymały chemicznie materiał, a przy dobrze zaprojektowanej konstrukcji też wytrzymały. Oczywiście tutaj jest wiele zalet, bo taki moduł jeszcze jak dostarczamy Państwu, to proszę sobie wyobrazić, że on jest w całości praktycznie zmontowany u nas z tym wnętrzem tłoczni. Tam praktycznie na obiekcie dokładane są tylko pompy i automatyka, natomiast sam cały zbiornik z wyposażeniem, z modułem tłoczni jest przygotowywany w warunkach zakładowych, co znacznie podwyższa jakby jakość wykonania i trwałość potencjalną elementu. No i tutaj macie Państwo właśnie taki konkretny przypadek, dlaczego tłocznia, a dlaczego nie pompownia, bo tu jest, to jest akurat miejsce, w którym znajdowała się pompownia przez wiele, wiele lat i w to miejsce została zastosowana tłocznia. I teraz widzicie, żeby tutaj wejść do środka, to widzimy tego człowieka ubranego w masce w kombinezonie, który ma kontakt z tymi gazami i z tymi rzeczami, a po prawej stronie widzimy akurat jeszcze montażystę tutaj, ale widzimy ten obiekt, no to jest nieporównywalna jakby strefa bezpieczeństwa dla obsługi. Więc ten kierunek, myślę, że powinien być takim podstawowym dzisiaj w promowaniu tego typu rozwiązań, żebyśmy patrzyli właśnie na tą eksploatację i na tą bezpieczeństwo potencjalnej eksploatacji dla ludzi, których, tak jak mówię, nie będziemy mieli nieograniczonych zasobów. Tutaj właśnie realizacja w Lesznowoli, Łazach jest na etapie rozruchu. Akurat obecnie obiekt świeży dosyć, też został zmontowany w całości w gotowym wykopie, właśnie w miejsce istniejącej przepompowni. Także jako generalny wykonawca zachęcamy też Państwa do współpracy na różnych etapach, właśnie tych konsultacji, no i oczywiście potem realizacji, bo będziemy się starać takie tematy też wygrywać. I oczywiście taka propozycja też dla Państwa, mamy też taki model tłoczni obwoźnej, nazwijmy to, na samochodzie. Natomiast będę Państwa też namawiał do kontaktu ze mną, z przedstawicielami handlowymi, którzy są rozlokowani w całej Polsce, oraz z osobami, które stricte zajmują się modernizacjami. U nas można sobie podejrzeć na stronie, skontaktować się, możemy umówić takie spotkanie, możemy taką Państwu tłocznię zawieźć na teren, pokazać, na czym jakby to nasze rozwiązanie polega i jakie ma zalety. Ale też namawiam Państwa do tego, że jeżeli dysponujecie czasem i chcielibyście się zdecydować na taki obiekt, możemy Państwa umówić na spotkanie gdzieś w gminie czy w mieście, gdzie taki obiekt żeśmy zainstalowali, funkcjonuje i po prostu porozmawiania też wspólnie z użytkownikiem, czy to urządzenie mu się sprawdza, jakie są jego wady, czy są wady, jakie są jego zalety, więc do tego też zachęcam, przede wszystkim do kontaktu, a już to, czy my do Państwa pojedziemy z taką tłocznią, czy zaprosimy na jakiś istniejący obiekt w uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem, no to jest jakby, pozostawiam to Państwu. No i ja chyba już się wygadałem. Tak, dziękuję Ci bardzo, Przemek, za tą całą prezentację. Za każdym razem, jak oglądam te wszystkie zdjęcia z Waszych wizyt lokalnych, to naprawdę jestem zdumiona, ale jak widzieliśmy, to też są dobre przykłady, które pokazują, że jak ważna jest ta prawidłowa, bieżąca eksploatacja, utrzymanie, więc i to, co w sumie też chcemy podkreślać, że takie modernizacje obiektów są ważne tak samo w dużej jakiejś aglomeracji w mieście, tak jak nazywałeś z Łodzi, ale tak naprawdę w każdej gminie, w każdym
mniejszym, średnim mieście, właśnie gminie, każda realizacja ma znaczenie i przyczynia się jakby tutaj do komfortu otoczenia, komfortu mieszkańców, możliwości rozwoju samorządu, no i oczywiście ochrony środowiska, na to też zawsze zwracamy uwagę. Więc tyle w tym temacie. Widzę, że niektórzy z Państwa już skorzystali z naszego formularza, który, przypomnę, jest u góry taka belka, tu też jakby wyświetlę, nie wiem, czy się, jakby co, to też będą mieli Państwo, wyślę namiary w mailu, że gdyby później się okazało, że chcieliby Państwo skonsultować z nami jakiś temat, tak, to śmiało zapraszamy tutaj do kontaktu przez formularz serwisowy. Więc to i tutaj pojawiły się 2 pytania, na które pozwolę sobie wyświetlić. Pierwszy dotyczył etapowania. Już wyświetlę. Chyba Mam ceny. nadzieję, że widać. Przy konieczności etapowania modernizacji ze względu na ograniczony budżet, z Waszego doświadczenia, co zwykle jest wykonywane w pierwszej kolejności? Trochę tak jakby nie rozumiem pytania konieczności etapowania modernizacji, czyli rozumiem, że zamawiający ma jakiś budżet i chciałby zmodernizować, ale nie do końca go stać na wykonanie całość całej pewnie. modernizacji, tak by tak możemy sobie interpretować pytanie? Myślę, że tak. I to jest, kurczę, trudne pytanie, bo tak naprawdę te obiekty, nie ma łatwej odpowiedzi, bo patrząc na przykład na taki obiekt, musielibyśmy spojrzeć na niego i zobaczyć, co dzisiaj przy takim układzie, jaki funkcjonuje, da się wykorzystać jeszcze przez jakiś czas. I trudne jest to jeszcze przez jakiś czas, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład, korozję betonu widać, ale nigdy nie widzimy tej korozji na przykład stali dokładnie. Ale jeżeli widzimy, że taki przypadek, że pompy były dosyć niedawno wymieniane, że nie mamy problemu dzisiaj z rurociągami tłocznymi, zasuwy, zawory, to praktycznie to jest właśnie problem, bo w momencie, kiedy decydujemy się na armaturę, to już zazwyczaj wymieniamy zasuwy, zawory. Ale patrząc na przykład na taki obiekt i widząc, że tam armatura jest powiedzmy ok, że pompy są dosyć nowe, bo były wymieniane, ale mamy problem chociażby z szafą sterowniczą i z zabezpieczeniem, no to oczywiście wtedy trzeba się zastanowić nad wymianą automatyki w pierwszej części, tak? Bo jeżeli my wymienimy automatykę, ale wiemy, że dostosujemy ją do tych pomp, a za chwilę chcemy mieć modernizację tylko wyposażenia, no to już będziemy mieli przynajmniej ten mózg obiektu, który będzie gotowy do podpięcia no właśnie tej nowej infrastruktury, tak? Jak się zdecydujemy na wymianę później chociażby pomp czy wymianę armatury. Tym niemniej trzeba spojrzeć na to tak, że raczej byłbym zwolennikiem tego, żeby użytkownik, jeżeli dysponuje jakimiś środkami, to jednak nie rozdzielał sobie tych modernizacji w taki sposób, że a tu sobie zrobimy automatykę, a tu sobie później zrobimy pompy. Raczej wolałbym dzisiaj modernizować i proponowałbym modernizację po obiekcie, czyli zamknięcie modernizacji kompletnie obiektu, pojawiają się następne środki, drugi, trzeci sukcesywnie zaplanowane w jakimś planie wieloletnim. Jeżeli nie ma na to na przykład kompleksowego planu, bo zdarza nam się modernizować po 13-14 pompowni na jednym zadaniu, więc te środki też widać na przykład gminy pozyskują. Więc to jest takie trudne pytanie, od czego zacząć, tak naprawdę od wizji trzeba zacząć, zobaczyć co mamy, z czym się mierzymy, do czego dążymy i wtedy dopiero możemy podjąć decyzję, czy da się coś wykorzystać, czy nie. Tak samo z kwestią właśnie korozji korpusu, to też jest trudny temat, bo tak naprawdę przed umyciem takiego korpusu, dokładnym umyciu ciśnieniowym, chociażby w przypadku betonowego korpusu, to trudno mówić o jakimkolwiek jego stanie. Zazwyczaj oczywiście w części mokrej ten korpus jest fajny i nadający się, natomiast już w tej strefie gazowej, suchej, bardzo często mamy do czynienia z korozją i na pewno takim podstawowym elementem to jest chociaż wymiana płyty betonowej pokrywowej.
I to praktycznie robimy przy każdej modernizacji. I włazu oczywiście, które, jak Państwo widzieliście, są skorodowane. Także nie wiem, czy mi się udało odpowiedzieć na to pytanie, czy o to chodziło, ale... Myślę, że tak, jakby tutaj jakiś jest przynajmniej punkt zaczepienia. Dobrze, kolejne tutaj pytanie, chodziło o cenę, bo jeszcze tam Pan dopisał w innym cena różnicy między stalą a PE. I to też nie jest łatwe pytanie, bo tak powiem, zależy od czy to mamy do czynienia z taką pompownią małą na 5-6 litrów na sekundę. Teraz mówimy o produkcie, jakby nie mówimy o całej modernizacji, bo oczywiście cała modernizacja i cena modernizacji to jest również otoczenie, to jest również etapy prac i zakres, więc to trudno mówić jakby 1 do 1 zawsze porównywać, ale kosztowo to tak, przy małych tłoczniach właściwie w tej chwili to bardzo podobna cena, zarówno w stali, jak i w PE. Tutaj jakby myślę, że to będą podobne dzisiaj ceny, chociaż bardziej korzystnie wyglądają już takie porównywanie tych stalowych, dużych tłoczni, takich właśnie na przykład na tam powiedzmy 150 metrów sześciennych w stosunku do stali. Tym niemniej są to już zbliżone wartości. To nie jest też tak, że tutaj jest duża różnica. Oczywiście między pompowiem a tłocznią. Tutaj mamy różnicę cenową. Nie określę Państwu jaką, ale tutaj jest, bym powiedział, na pewno droższe rozwiązanie, bo mamy więcej tego materiału, mamy bardziej skomplikowaną technologię, ale zyskujemy przez to znowu ten element eksploatacji, trwałości. No to są... Musi to rozważyć sobie inwestor. Ja tutaj naprawdę nie podpowiem. Ja mogę Państwa namawiać tylko do tłoczni, bo widzę, że one się sprawdzają i widzę też taki rosnący trend, jeżeli chodzi o stosowanie tego w różnych obszarach. To właśnie w kontekście tłoczni. Na czym pokrótce polega mniejsza awaryjność tłoczni od przypompowych? No przede wszystkim na tym, że ścieki napływając jakby do przepompowni ścieków, pompy mają bezpośredni kontakt z wszystkimi nieczystościami, które trafiają, a wiemy, że w kanalizacji sanitarnej trafiają przedziwne rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć i chociażby nie wiem, jakbyśmy edukowali tego dostarczyciela tych ścieków, mieszkańca, to i tak będą się pojawiały różne rzeczy, które ostatecznie będą dochodziły, tak najprościej organoleptycznie, do wirnika. A ideą pracy tłoczni jest to, żeby ograniczyć dostęp właśnie tych, nazwijmy to skratek, czy tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj dopływają do tej pompowni, wcześniej, przed separatorem części stałych. I to jest właśnie to, na czym jakby zyskujemy, jeżeli chodzi też o trwałość, możliwość zastosowania pomp o mniejszej mocy i zabezpieczeniu tych pomp. I ta awaryjność to jest głównie tu. Oczywiście to nie jest tak też, że w tych modułach tłoczni to nie jest perpetuum mobile. Tam też istnieje możliwość odłożenia się piasku, bo w ściekach sanitarnych bywa, że jest jego bardzo dużo, ale też wtedy eksploatacja też jest dosyć prosta, dlatego że nasze rozwiązania umożliwiają otworzenie od góry włazów tam w tym module i wyciągnięcie wozem asenizacyjnym nadmiaru. Dużo prostsza czynność, może nawet nie prostsza, taka sama czynność, natomiast układ separacji i układ kanałów wewnątrz ma gwarantować większy transport większej ilości skratek niż gromadzenie ich właśnie w tej przestrzeni otwartej w pompowni. No ale to myślę, że Państwo możecie sobie też zobaczyć na jednym z naszych webinarów, bo tu akurat kolega, chyba Mariusz Cytowski, bardzo dokładnie tłumaczył te kwestie. Są filmiki, można sobie zobaczyć, jak pracują te obiekty. No i tyle, tak, tutaj w tym przypadku. To może jeszcze przy okazji, jak wspomniałeś o Mariuszu Cytowskim, czyli naszym dyrektorze działu technicznego, to rzeczywiście w mailu, który do Państwa wyślę, dołączę też nagranie webinaru Mariusza sprzed jakiegoś czasu, na którym z kolei pokazuje wykorzystanie narzędzia do doboru tłoczni ścieków na platformie Waterfolder. Ono jest bezpłatnie dostępne, więc też jakby to pokazuje, że ten dobór tłoczni nie musi być wcale bardziej skomplikowany niż dobór pompowni. Więc to w tym temacie to też Państwu dołączę ten link. Tak, parametry są te same.
I tutaj jeszcze jedno pytanie. Przy małej ilości ścieków, 6 m3 na dzień, na dobę, a rozległość zlewni 1,6 km od odbiornika, co lepsze, pompownia czy tłocznia? Zależy od budżetu zamawiającego. Ja bym, jeżeli chcę mieć urządzenie niezawodne, nowoczesne, łatwe w eksploatacji, tłoczące na duże odległości ścieki, małe ilości ścieków, czemu nie tłocznia? To jest kwestia tego, ile ktoś chce przeznaczyć środków. Natomiast jeżeli nie ma, no to oczywiście przepompownia i tutaj w odpowiedni sposób dobrane pompy i już no. Tutaj nie ma takich łatwych odpowiedzi, proszę Państwa. To musimy podejść do tego trochę tak filozoficznie, co będzie w przyszłości. Dobra, to z pytań, które się pojawiły, to na ten moment są wszystkie, ale też przypominam i zostawię Państwu kontakt w mailu z nagraniem, jak wyślę maila z nagraniem, to zostawię Państwu też kontakt jeszcze raz, że gdyby się pojawiły jakieś pytania, właśnie kwestie do omówienia, bo to, co mówi Przemek, są bardzo często indywidualne kwestie do omówienia, czasami są ważne koszty, ale czasami trzeba wziąć pod uwagę również inne potrzeby, więc to byśmy z chęcią będziemy o tym z Państwem rozmawiać. A póki co, znaczy na ten moment dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Nawet się zmieściliśmy w czasie, więc mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych webinarach już w 2026 roku, więc też wykorzystujemy okazję i życzymy Państwu spokojnych, radosnych, spędzonych świąt z rodziną, z bliskimi, abyśmy wszyscy odpoczęli i właśnie weszli również w tematy modernizacyjne w nowym roku z energią. Dziękuję bardzo też za pozwolenie mi się tutaj wypowiedzenia na ten temat, natomiast zachęcam bardzo do kontaktów takich osobistych i proszę dzwonić, można na LinkedInie, można przez firmę, można wysłać maila do nas, skontaktujemy się z Państwem i chętnie pomożemy. Dziękujemy serdecznie, życzymy miłego dnia. Dziękujemy, do widzenia.